Witajcie na kanale Palcem po piasku. Dzisiaj opowiem Wam o Górnym i Dolnym Egipcie. I czemu są aż dwa? Czy to oznacza, że Górny Egipt jest u góry na mapie, czy może znajduje się w górach? A Dolny Egipt jest na dole mapy, czy w dolinie? Dzisiaj kilka słów o geografii. Zapraszam na nowy odcinek. Egipt leży w Afryce. Od północy graniczy z Morzem Śródziemnym, na wschodzie rozciąga się Morze Czerwone, na południu Sudan, a na zachodzie Libia. Starożytny Egipt składał się z dwóch części, a łączył je Nil. Zacznijmy od Górnego Egiptu. Gdzie go szukać na mapie? Granice te można wytyczyć od wierzchołka delty Nilu do tak zwanej pierwszej katarakty nilowej koło Asłanu. Jak widać, ta umowna linia dzieli Egipt na dwie części, ale nie są one równe pod względem zajmowanej powierzchni. Górny Egipt bowiem ciągnie się wzdłuż Nilu setki kilometrów. To wąski pas urodzajnej ziemi, gdzie skupiało się życie dawnych i współczesnych Egipcjan. Rzeka nawadniała i użyźniała te tereny, a z powodu koloru gleby zwano je też czarnym krajem, czarną ziemią. Im dalej od Nilu, tym ziemia była bardziej pustynna i jałowa. Było gorąco i sucho. Kraina była i jest do dzisiaj w zasadzie niezamieszkana. Nazywano ją czerwonym krajem. Taki też jest kolor tej ziemi, która oprócz piasku obfituje w zbocza skalne. To tutaj Egipcjanie pozyskiwali kamień do swoich budowli. Ich domy nie przetrwały próby czasu, zbudowane bowiem były z suszonej cegły. Ale ich świątynie, wręcz przeciwnie, wykonane z solidnego budulca, jakim był kamień, przetrwały tysiące lat, niejednokrotnie w znakomitym stanie, przysypane tylko piaskiem pustyni. Piaski pustyni były także świetnym cmentarzyskiem dla starożytnych Egipcjan. Nie wszyscy oni bowiem byli chowani w piramidach czy w grobowcach. Pustynia nie jest przyjaznym miejscem do życia, ale była doskonałym miejscem dla zmarłych. Susza, wysoka temperatura i piasek to świetny balsam na długowieczność. Znaleziska w Egipcie obfitują w mumie, ozdobne sarkofagi, skrzynie na mumie czy wreszcie szczątki ludzkie doskonale zakonserwowane w piasku. Za pierwszą kataraktą dalej na południe była już tylko pustynia i kraina zwana Nubią. Egipcjanie przywozili stamtąd złoto i egzotyczne towary. Dolny Egipt to nic innego jak delta Nilu. W starożytności Nil wpadał do Morza Śródziemnego 7 dopływami. Obecnie są tylko dwa. Dolny Egipt znajduje się na północy kraju. Zwany jest też czasem krajem papirusu. Czym się charakteryzuje? Jest to ogromny obszar mokradeł, wilgotny i płaski teren nizinny, ale też teren pól uprawnych i kanałów. Obfitość wody to także obfitość zwierząt i ptactwa. Starożytni Egipcjanie nazwali ten teren Tamehu, czyli zatopiony kraj. Panująca w powietrzu wilgoć nie sprzyjała jednak zachowaniu starożytnych zabytków, które bez problemów przetrwały w Górnym Egipcie. Podstawowym budulcem Egipcjan była cegła suszona. Wykorzystywano ją do budowania domów, a nawet pałaców. Powstawały z niej
pojedyncze domy i całe miasta. Pokrywano ją zaprawą, wykładano kafelkami i malowano. Była tania, a dawała chłód podczas gorącego dnia, a ciepło w zimne noce. Właśnie takie miasta powstawały w najbardziej strategicznym, jak się wydaje, miejscu w Egipcie. Tam, gdzie Nil rozszerzał swoje brzegi i dzielił się na odnogi, tworząc ogromną deltę. Jako łącznik, region ten nazywany był przez Egipcjan wagą obu krajów. Po zjednoczeniu Górnego i Dolnego Egiptu w jeden organizm państwowy, miejsce to stało się oczywistym wyborem na założenie stolicy. Pozwalało bowiem mieć na oku obie części kraju. Wierzchołek delty, o którym mowa, najpierw był miejscem na stolicę Memfis, obecnie na stolicę Kair, a od tysięcy lat jest to administracyjne centrum Egiptu. Znaczenie tego terenu w czasach faraonów podkreślają piramidy ciągnące się wzdłuż pustynnego płaskowyżu na zachód od Memfis na odcinku 30 kilometrów. Warto zaznaczyć, że Egipcjanie nadawali jednakowe znaczenie obu krajom, jednak nasza znajomość delty pozostaje daleko w tyle w stosunku do Doliny Nilu. Dlaczego tak się dzieje? Badacze odkryli szczątki dwóch kultur sięgające prehistorii. Na północy Maadi, nazwana tak od miejscowości znajdującej się na przedmieściach południowego Kairu. W Górnym Egipcie Nagada. Do najbardziej znanych stanowisk archeologicznych tej kultury zaliczamy Nagadę, Abydos i Hierakonpolis. Tam znaleziono cmentarze, pozostałości osiedli, przedmioty codziennego użytku, takie jak grzebienie, szpile, bransolety i malowane naczynia. Ponieważ na stanowiskach w Górnym Egipcie łatwiej można było znaleźć pozostałości wysokiej kultury, badacze uważali, że właśnie Egipt Górny był tym wiodącym kulturowo regionem, którego osiągnięcia przeniosły się na Dolny Egipt. W Dolnym Egipcie po prostu rzadziej odkrywano wartościowe znaleziska archeologiczne. Najpopularniejszym poglądem dotyczącym początków państwa faraonów było zjednoczenie obu krajów przez faraona Narmera z Górnego Egiptu właśnie. W świetle nowszych badań uważa się jednak, że teorię o podboju Dolnego Egiptu przez władców z Górnego należy odrzucić. W rzeczywistości bowiem zjednoczenie mogło być długotrwałym procesem. A to, że Egipt nie pozostał, jak wielu jego sąsiadów, szeregiem rywalizujących ze sobą ośrodków władzy lub wręcz skłóconych państw miast, można uznać za zasługę Nilu. Rzeka ta, zwana przez Egipcjan po prostu rzeką Iteru, służyła całemu krajowi za arterię transportową i komunikacyjną. Dwoistość państwa przejawiała się w podziale na kraj lotosu i kraj papirusu. Dobrym przykładem będzie też korona królewska składająca się z dwóch części: białej, stożkowej korony Górnego Egiptu i czerwonej Dolnego. Nie na darmo faraon nosił miano władcy obydwu krajów. Korona tylko to podkreślała. W historii Egiptu wielokrotnie dochodziło do rozpadu państwa i kryzysów tronowych. Kraj rozpadał się wtedy na dwie części, lecz po opanowaniu zamieszek nowa władza scalała państwo znów w jeden niepodzielny organizm. I tu mała dygresja. Korona królewska widoczna na wielu wizerunkach faraonów, na papirusach czy w grobowcach pozostawionych przez starożytnych, nigdy nie została odnaleziona przez archeologów. W nienaruszonym w zasadzie grobowcu
króla Tutanchamona też jej nie było. Powróćmy zatem do naszego pytania, skąd nazwy Górny i Dolny Egipt? Dla nas ujście Nilu, znajdujące się w dolinie, automatycznie pozwala nazwać tę część Egiptu Dolnym. Nie zachowały się mapy Egiptu sporządzane przez starożytnych, o ile w ogóle takie kiedyś istniały. Badacze ustalili jednak, że dla nich główną stroną świata było południe. Tam kierowali najczęściej swój wzrok, w oczekiwaniu na wylewy Nilu. Tam Nil miał swoje źródła, tam był początek, to stamtąd płynęły wezbrane wody kończące porę suszy. Tak więc południe było u góry mapy mentalnej każdego Egipcjanina, północ zaś u dołu. Egiptolodzy utrwalili tę wizję świata, nadając jej odpowiednie nazwy. Jeśli Egipcjanin stanął twarzą zwróconą na południe, zachód leżał po jego prawej ręce. Słowo zachód i prawy były synonimami. Wszystko w Egipcie, jak widać, ma związek z Nilem. Grecki historyk Herodot napisał, że Egipt jest darem Nilu. Można to odczytać w ten sposób, że gdyby nie rzeka, nie byłoby Egiptu takiego, jaki znamy. Po tysiącach lat kształtowania kultury i gospodarki swoimi wylewami, jego rola się zmieniła. Przede wszystkim już nie wylewa. Wybudowanie w drugiej połowie XX wieku wielkiej tamy asłańskiej spowodowało zatrzymanie żyznych wód Nilu w ogromnym jeziorze Nasera. Skutkiem tego rolnicy zaczęli stosować sztuczne nawozy. Inną kwestią są zmiany klimatyczne spowodowane spiętrzeniem ogromnej ilości wody w jednym miejscu. Miejscu, w którym pojawiły się nigdy nie spotykane wcześniej opady deszczu. Ale o tym opowiem innym razem.